I'm so glad to talk about Papusza with you. I've been waiting for years for her poems to be translated into English, and I'm very excited that they finally will be. And so I can get a fuller sense of her as a poet. I love the poem Where Are Flowers in My Skirt, or Where's My Skirt with All the Flowers in the World. What a poem. It has what the Portuguese call saudade, a nostalgia for something lost, and in this case, something gained too. It's really a poignant poem. I can't exactly weigh in on the recent controversy in Poland because I haven't read the critical book, nor can I, because I don't know Polish, I can't really read Ficowski's translations. But it seems to me the controversy, from my point of view, is a misunderstanding about the nature of translation itself. And there's been a long controversy in the history of poetry about translation. And in my opinion, there's a kind of sliding scale in translation. On one side, you have a kind of literal trot, an exact linguistic translation. And there are people who believe in this method. Vladimir Nabokov, for example, was a great believer in exactly literal translation. Nabokov's a great linguist, but his translation of Eugene Onegin into English is completely unreadable. It's just terrible. And this is from a great writer. The idea is that if you got a literal trot that's exact linguistically, it loses the whole soul of the poem, because languages just cannot be translated exactly, especially something like poetry, which is a kind of event where a lot of pressure's on the language. And so as poets move and scholars and translators move away from the literal, they move towards something that's more of an adaptation, something that changes the poem in some way to adapt it into the target language. And the far side of this is what John Dryden called imitation, where the poem is no longer really a translation of the literal, but more of an imitation. Ezra Pound was a believer in this method, but he went so far, for example, that his translations of Cavalcante, he had to call homage to Cavalcante because they're so far from the literal. It's my sense that Ficowski is somewhere between the literal and the imitation, that he's trying to adapt the poems into Polish and to make them as poems. Now, translating a poet like Papusza would be especially difficult because of Romani culture is so hard to translate, because it's so protective, and because the Romani language is primarily an oral language. It's considered a betrayal even to write poems, and she certainly paid for writing poems and publishing them and for them being translated. She was ostracized, as every poet has been. The few poets who've turned from oral poems and songs to written poems in the history of Romani culture have been completely ostracized by the culture itself, which is very patriarchal and which is very skeptical of outsiders. So for Papusza to be known at all by us, for us, it takes someone trying to translate Romani culture and to take these poems and adapt them into a target language. And in our case, they're going to be translated from Romani to Polish to English. So there's even a larger remove. Some people consider this translation appropriation itself, and this has been a recent critical theory. But it seems to me that translation is at the root of culture. Without translation, we wouldn't be able to understand cultures. If you think, of course you should learn the original language, but without, say, translation, the Japanese poets would have been completely unknown to the Polish poets who loved them so much. Without translation, I wouldn't be able to talk to you at all, because I wouldn't know Mickiewicz's work, or Miłosz's work, or Herbert's work, or Szymborska's work, or Różewicz, or all the poets who've come after, including one of my closest friends, Adam Zagajewski. Translation is at the heart of culture, and so it has to be done sensitively. It's better when there are multiple translations so we can compare, but it seems to me that the act itself is noble, even though it's difficult and can never be done exactly.
And there's always a bit something lost in translation that cannot be captured in the new language. And there are some poets who are virtually untranslatable. I don't think Papusza is one of them, but we'll have to wait and see. And I'm so grateful to Dorota for translating these poems into English. And so I wish her great good luck and very much look forward to what she comes up with. Jestem tłumaczką, poetką, eseistką i oczywiście również mamą i żoną. Tłumaczę w tej chwili poezję Papuszy z języka polskiego na angielski. No i wiemy, że ten język polski sam w sobie jest również tłumaczeniem zapisu z języka romskiego. Mąż właśnie tutaj w okolicach Kingston robił film dokumentalny. No i postanowiliśmy spróbować przyjechać najpierw na rok, zobaczyć jak to będzie. Później dziecko zaczęło chodzić do szkoły i jakoś tak, ta tymczasowość przeszła rzeczywiście w decyzję o tym, że zostajemy. Nazywam się Dorota Czerner. Urodziłam się 4 marca 1966 roku we Wrocławiu w rodzinie architektów. Ojciec uczył historii architektury i był konserwatorem miasta Wrocławia i zabytków na Dolnym Śląsku, a w 1966 roku założył Muzeum Architektury we Wrocławiu, którego został pierwszym dyrektorem. I myśmy w budynku przymuzealnym zamieszkali. W takim ja się wychowałam otoczeniu. Dla mnie każdy wiersz jest jakąś konstrukcją architektoniczną. W 2 sensach. Nie jest to tylko konstrukcja stała, ścisła na papierze, ale to jest jakiś ruch i to jest jakieś wnętrze, do którego my wchodzimy i z którego my wychodzimy. I z czasem zaczęłam właśnie tym okiem architekta w tym sensie patrzeć na poezję. Zaczęłam filozofię na wydziale we Wrocławiu i tam zrobiłam 2 lata. No i wyjechałam do Paryża, gdzie skończyłam studia filozoficzne. Męża poznałam w Paryżu. Brytyjczyk. Na początku rozmawialiśmy po francusku, ale wydawało się to jakoś troszeczkę nienaturalne, więc postanowiliśmy, że on się będzie uczył polskiego, a ja angielskiego. Ale Russell nauczył się i mówi po polsku, no a już angielski stał się moim językiem domowym i publikuję po angielsku. Od 20 lat jestem związana z organizacją non-for-profit Open Space Music Association, która jest takim kolektywem kompozytorów, artystów, głównie muzyków współczesnych, klasycznych, z różnych ośrodków akademickich w całym kraju, a również za granicą. Czym dla mnie ten wiersz jest? Tak, po pierwsze, to jest ta spódnica, ten symbol cygańskości dla nas. Piękny, kolorowy, no i mający, zdaje się, dla Romów ogromne znaczenie. Ta spódnica musi być do kostek, bo ona tam zakrywa energię kobiecą. No, ale jeżeli my ten wiersz tak dokładnie przeczytamy, to jest opowieść Papuszy o świecie, w którym się wychowała, o świecie, lesie, prawda, całej rzeczywistości, całej przyrodzie, która ją otaczała i świecie, który straciła. I tak naprawdę, naprawdę to jeżeli się da dobrze wczytać w ten wiersz, to jest w jakimś sensie tren.
Gdzie jest moja spódnica ze wszystkich kwiatów świata? Panie, gdzie jest moja spódnica? Ta czerwona i biała ze wszystkich kwiatów świata. Kto mi ją podarł na strzępy? Gdzie ona jest? Powiedzcie. Mój Boże, taka śliczna była. Jakże mam ją zapomnieć? Moje białe, czerwone i zielone lasy, moje czarne wieczory. Godziny północne już nic nie pamiętają i nie wiedzą wcale, gdzie chłopka jakaś, a może cyganka, chodzi w mojej spódnicy, śmieje się i śpiewa. Panie, jak ja ją szyłam, jak ją układałam. Daleko w górach, dolinach przystaję, tu i tam się rozglądam. Gdzie jest moja spódnica czerwona, biała, czarna, ze wszystkich kwiatów świata? I zawołałam, co się stało? Chcecie gdzieś zgubić suknię moją? Jest ona jeszcze, choć już bardzo stara. Dawno ją szyłam sobie, aż raz z rąk mi wypadła, kiedy sen mnie zmorzył. Alem się obudziła i wróżę ci, Panie, że ją znajdę jeszcze. Papusza dochodzi do podobnego punktu, który znam z późnych opowiadań Borgesa, w którym on mówi: wiem, że utraciłem tak wiele rzeczy, że nie byłbym w stanie ich zliczyć i że tylko one są teraz tym, co do mnie należy. I Papusza też opowiada o tym, że utraciła to wszystko, ale w tej ostatniej linii, która się tam pojawia, ale ja ją jeszcze znajdę, jak gdyby całe to jej przejście i wiadomo, że zmaganie się z chorobą psychiczną, z wykluczeniem, z tym wszystkim jednak wróci, bo jednak ma to w sobie.